z tej strony Aleksa, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Chciałam już Wam powiedzieć, że witam Was z Kanady, powiedziałam, że witam Was, nieważne. Słuchajcie, jestem w Kanadzie, w ogóle jak to brzmi, witam Was z Kanady, na drugim końcu świata jestem i tworzę dla Was odcinek oczywiście z jeździeckich sklepów, jeździeckich. Coś mi dzisiaj nie idzie ten film. Tworzę dla Was odcinek z jeździeckich sklepów z Kanady. Słuchajcie, jesteśmy pod pierwszym sklepem, nazywa się Lamles i jest to typowy sklep westernowy, bo ogólnie, wiecie, Kanada, Ameryka, Stany, sami kowboje, western, taki klimacik, także bardzo fajnie. Uważaj, Maty, pojedzie auto, choć zejdziemy z tej drogi. Ale też ten sklep jest połączony ze zwykłym sklepem jeździeckim. Co prawda zwykły sklep jeździecki jeździectwa klasycznego jest dużo mniejszy ten dział niż pozostała część westernowa, ale jest, także teraz Wam wszystko pokażę, jak to wygląda i ogólnie w jednym mieście już widzę 3 takie sklepy, więc jesteśmy w Calgary i już 3 takie sklepy widziałam tutaj w Calgary, także jest to chyba bardzo popularny sklep i dużo tutaj też kowbojów. Zapraszam! Chodzimy, słuchajcie, i oczywiście na początku już mamy wszystko co westernowe. Ogólnie cały sklep to jest po prostu... Dobra, ja Wam po kolei to oprowadzę, bo już tu byliśmy 3 razy w tym sklepie. Tak, bo my robimy ogólnie z Kasią bardzo duże zakupy. Już byliśmy 3 razy w tym sklepie, zawsze coś innego kupimy. Tutaj mamy odzież męską. Nie, to ja Was zapraszam do damskiej, bo większa część mojej widowni to jest damska jednak i zaczynamy od ubrań. Ubrania też takie, wiecie, country, westernowe, Ameryka, Montana, paski westernowe, proszę bardzo. Co my tu mamy? W ogóle topy, te topy mi się tak strasznie podobały. Takie indiańskie, takie kamizelki westernowe typowo. No jak widzicie, to jest raj dla kowbojów, czy dla kowboi, nie wiem, czy jak to się odmienia, ale po prostu, patrzcie to, sukienki, ta kamizelka z frędzelami, widzicie to? Sukienki przepiękne i oczywiście tutaj jest bardzo popularna marka Ariat. Ariat to jest taka właśnie typowo marka westernowa, w której też są kowbojki bardzo dobre jakościowo i tutaj jest wszystko z Ariatu, ubrania, kowbojki, dodatki i tak dalej, ale też jest bardzo popularna tutaj marka Wrangler. W Polsce są popularne z tego jeansy i mój tata wszystkie spodnie ma właśnie z Wranglera, on je uwielbia i tutaj ma właśnie bez problemu, tutaj można bez problemu właśnie je kupić. Ogólnie część jeździectwa klasycznego to jest tylko ten mały kwadrat w całym wielkim sklepie, także no mały, ale dobrze, że jest i słuchajcie, zrobiłem przegląd, co tutaj można kupić dla konia. Do góry, patrzcie to, mamy torby na boks, których nie mogę dostać w Polsce, rozumiecie to? Patrzcie, jakie piękne torby na boks, a tutaj są torby na siano, tych nie używam, ale ta torba na boks jest super. I mają to w Kanadzie, a w Polsce nie mogą zrobić. Dobra, następnie mamy co? Jakieś zwykłe kantarki, ale marek kompletnie jakby, nie wiem co to są za marki, nie są znane w Polsce. Haltery oczywiście muszą być. Uwiązy, tutaj są jakieś, absorbina, no to wiemy, to mamy w Polsce. Cowboy Magic Super Body Shine. Zestaw kowarstwa, ja ogólnie chciałabym mieć swój zestaw do robienia kopyt, bo bardzo bym chciała robić daily kopyta. Ej, tu jest ta absorbina, która mega działa na owady. Możemy kupić dziewczynkom prezent i kupić im działający środek na owady. I czarna absorbina jest chyba nielegalna w Polsce już, bo jest tak mocna, coś mi się tak kojarzy. Dobra, następnie mamy derki, zwykłe takie plandeki. I w ogóle one są w takie super kowbojskie wzory, takie indiańsko-kowbojskie, coś takiego, wiecie o co mi chodzi. Takie niezwykłe derki. To są zwykłe stajenne, a tutaj, patrz to, derka w co? Bobry? To jest bób? Ale też słuchajcie, nie kojarzę w ogóle tych marek. Tutaj jest coś za $80, ogólnie dolar kosztuje 2,6 zł, czyli sobie możecie mnożyć razy 2,6. Ogólnie jesteśmy tu w Kanadzie od 4 dni. Słuchajcie, jest wszystko tańsze niż w Polsce. Naprawdę, to jest szok, jak to jest tanio w Kanadzie. Jest tak tanio. Ja Wam potem zrobię też haul zakupowy, co ja już kupiłam w jakimś tam kolejnym odcinku, ale to jest tak tanio, że naprawdę szok. Dobra, mamy figurkę konia z wiadrem. Ej, ładny ten kanterek skórzany, ale też to jest marka Weaver i nie znam.
torby na szczotki i w ogóle też patrzcie, jakie piękne, takie westernowe klimaty ta. I ta też jest taka ładna i ona kosztuje $59 taka torba. Co my tu jeszcze mamy? No, tu już się zaczyna western, czyli w ogóle tych... O, Kasia, chcesz się przywitać z widzami? Pomachaj. Kamera jest. Tu jest mój mikrofon, możesz się Hej, przywitać. hej, Oczywiście widzowie. w Kanadzie jestem z Kasią, bo jakby mogło być inaczej. Kasia, kowbojskie zakupy Kasia, dla weterynarza. jesteśmy trzeci raz w tym sklepie i zawsze coś kupujemy i teraz szukamy koszuli i Mati, tobie też zaraz kupimy westernową koszulę. Na rajd w Yellowstone musisz jechać w westernowej koszuli w karate, więc zaraz ci z jest. Kasią coś Tu dobierzemy. mamy 2 Wranglery, 1 Ariat. Musisz coś wybrać, Mati. Dobrze, wracając do naszego filmu, oczywiście nie mogło być za dużo klasycznego jeździectwa, bo tutaj mamy już popręgi westernowe, pomieszane ze zwykłymi, ale też żadnej tej marki nie kojarzę. Właśnie byłam ciekawa, czy są tutaj takie popularne marki jak w Europie, bo w Dubaju były. W Dubaju, jak pamiętacie film ze sklepów jeździeckich w Dubaju, no to było bardzo dużo takich popularnych marek. Tu nie kojarzę nic, jedną kojarzę, słuchajcie, to kojarzę. Back on Track, to kojarzę, bo z tego mam ogrzewacz na plecy dla Dilly. A tak to nic nie kojarzę. Ej, kaloszki też, patrzcie, jakie fajne, też takie we wzory. Co to jest? Tile brain? Coś na pokrowiec na ogon chyba, no. Dobrze, słuchajcie, tutaj mamy westernowe strzemiona bodajże. A to? Co to może być w tych kołach takich wielkich? Nie mam pojęcia. Tutaj są sakwy na westernowe siodła chyba, albo na takie rajdowe. Tutaj mamy owijki dla koni i też patrzcie w te wzory. No to jest niesamowite, że tutaj są takie przepiękne wzory właśnie klimatyczne. To mnie bardzo zaskoczyło. Tutaj mamy napierśniki, oczywiście westernowe, kosztują $200, czyli razy 2,6, coś koło 450 zł, 400-500. A to jest to, co to są te sznurki? Nie, to jest za długie na kordeo, to jest lasso? Patrzcie, jest pełno takich sznurków długich za $60, ale to nie są kordeo raczej. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeśli oglądają jacyś kowboje, to możecie odpowiedzieć, co to są za sznurki, ale mi się wydaje, że to jest lasso. Jak mi się wydaje. Dobra, tutaj mamy też jakieś kowbojskie rzeczy, których ja przepraszam, ale ja kompletnie jakby nie ogarniam westowego stylu i po prostu chcę Wam pokazać, co to jest, bo może jakieś właśnie kowbojki mnie oglądają i chcą zobaczyć, co można kupić w Kanadzie, ale ja też nie ogarniam tego sprzętu. Ej, tu widzisz? To jest lasso, mówiłam. Tutaj jest narysowany kowboj z lassem. Cała ściana westernowych ogłowi skórzanych, zobaczcie. Strasznie mi się w ogóle podobają westernowe ogłowia. Są też takie fajne, klimatyczne, takie zdobione, bardzo ładne, bez nachrapników. Tutaj mamy wędzidła. No to wędzidło jest jakieś dziwne, jak śruba, jakieś chyba mocne. Ale też mamy zwykłe wędzidła, łańcuszki do wędzideł, chyba kolejne lasso, czapsy, popręgi, aż 6 kasków do kupienia. Ej, i czapraki. Czapraki mamy do stylu klasycznego i jest ich aż raz, 2, 3, 4 czapraki na cały sklep. Z marek, których też nie kojarzę, ale pokażę Wam, bo na pewno mamy tutaj jakieś kowbojki, pokażę Wam pady. Tutaj są westernowe pady do kupienia i za $229. Nie mam pojęcia, ile takie pady kosztują w Polsce, ale wydaje mi się, jak kiedyś się orientowałam, to że są bardzo, bardzo drogie i że dużo osób sprowadza właśnie z Ameryki, więc tutaj macie za $229 kanadyjskich, bo zaznaczę, że jesteśmy w Kanadzie, czyli liczymy jako dolar kanadyjski razy 2,6, nie amerykański, także ogólnie uważam, że tu jest mega tanio. Ten fioletowo-szary jest mega ładny, tutaj też dereczki. No, więc w sumie to tyle z takich rzeczy do konia, bo nic innego nie widzę ciekawego, co by Wam tutaj móc pokazać. Możemy iść dalej. Ogólnie tu jest raj dla osób, które szukają kowbojków. Ja już swoje ostatnio kupiłam przedwczoraj, bo potrzebowałyśmy na rajd, który był w Kanadzie konny. Ale patrzcie, to całe ściany, tysiące kowbojek, każdy w innym kształcie, każdy w innym kolorze, w inne wzory dla dzieci, dla mężczyzn, dla kobiet, po prostu, no, jest tu ogrom tego. Hannah Montana vibe. Wszystko brokatowe, przepiękne. Tutaj też, patrzcie te ściany. Widzicie to? Ile to jest kowbojów? Szok. Szok.
teraz Was zabiorę do kapeluszy kowbojskich, bo mamy też tam, słuchajcie, patrzcie, całą ścianę w kapeluszach. Patrzcie, jakie westernowe kurtki też z takimi frędzlami. Też mi się strasznie podobają. Ciekawe, ile jedna kosztuje. Jedna kosztuje $124, czyli jakoś też 300? Coś koło tego, no. Uważam, że mega tanio to jest jak na takie rzeczy. Spódnice też, kurczę. Ja bym tu mogła tyle rzeczy kupić, aby jeszcze bardziej poczuć taki westernowy klimat, szczególnie, że zaraz jedziemy do Yellowstone, to tam w ogóle już, wiecie, sami kowboje będą mieć taki cudowny klimat, także brakuje mi jeszcze koszuli w kratę i też muszę sobie kupić. Ej, to jest dziecięce, chciałam założyć, a to jest takie dziecięce. A tu jest coś dla Matiego na jazdę konną, czyli ochraniacze na genitalia. Dla mężczyzn jeżdżących konno. Ze wzorem takim kowbojskim. No Mati rozmiar, ale nie ma tu rozmiar S, jest tylko ML. To... Pogoda się dzisiaj mega zepsuła, ale wchodzimy do kolejnego sklepu jeździeckiego w Calgary w Kanadzie. Dobrze, kochani, jesteśmy w kolejnym sklepie i jest to typowo sklep taki jeździecki, klasyczny. Widziałam, że trochę jest westernowych, ale jest to zupełna odwrotność tamtego sklepu, czyli ogromny sklep jeździectwa klasycznego i mała część westernowego. Spytaliśmy się, czy możemy nagrywać. Powiedzieli, że oczywiście możemy nagrywać dla polskich widzów, dla Was film, także bez problemu tutaj mogę nagrywać. I zaczniemy tak jak zazwyczaj to robimy, od szukania marek, które można też znaleźć w Europie i nagramy takie podobieństwo, czym się ten sklep różni, jakie są marki, co je łączy, co je różni. Zaczniemy sobie od działu z ciuchami i to, co już widzę, to mają Horzę, tutaj, i mają też, słuchajcie, Lemieux. I już to drugi raz widzę, trzeci raz w sumie to widzę, że Lemieux, ta marka jest u nich bardzo popularna, ponieważ na tych wielkich zawodach, na których byliśmy, były też reklamy właśnie Lemieux. Był też sponsorem, była też sponsorem ta marka i w każdym sklepie jeździeckim tę markę widziałam, czyli tutaj jest bardzo, bardzo, jak widać, popularna. Tych marek nie znam, to są chyba jakieś marki znane dla nich, czyli carrots, jak marchewki. Tu zobaczcie, mamy takie bryczeski i głównie są z lejem kolanowym. Właśnie nie wiem, czy to też jakaś różnica, że ja nie widziałam tutaj za dużo bryczesów i leginsów z pełnym lejem, tylko właśnie wszystkie tutaj też, co widzicie, mają lej kolanowy, nie mają pełnego leja. Myślałam, że marka Ariat jest taka typowo westernowa, ale koszulki takie zwykłe, techniczne też widać z tej marki są. Wiecie, czego tu brakuje? Silwera tu brakuje. Mamy tutaj teraz dział z butami jeździeckimi, z czapsami, ze sztybletami. Czy są tu jakieś marki, które my znamy w Polsce? Nie mam pojęcia, tych nie znam, ale wiedziałam, że jest tutaj też Ariat właśnie w butach. O, czyli Ariat też tworzy takie zwykłe, klasyczne buty, nie tylko te kowbojki. Ale oficerek, są tu gdzieś oficerki? Tu są oficerki, też z Ariata, fajnie. Ceny musicie mnożyć razy 2,6. Czyli tutaj są jakieś sztyblety, $200, czyli 400, 500, no 500 zł jakoś. Oficerki to tak samo. No w sumie ceny porównywalne chyba, jeśli chodzi o buty do Polski. I tutaj, słuchajcie, jest ten mały dział, o którym Wam mówiłam, westernowy, taki tylko malutki, na cały sklep. Mamy westernowe pady, mamy ogłowia westernowe, westernowe wędzidła, popręgi, halterki. I to w sumie tyle z westernu w tym sklepie. Patrzcie, jakie cute dla dzieci. Jakbym kiedyś miała dziecko, to będzie chodziło w takich ubraniach. Nie, nie będzie. Zobaczcie w ogóle, jakie super bluzy, bo tutaj jest popularna w Ameryce dyscyplina hunter, czyli skoki przez przeszkody, ale trochę na innych zasadach niż prawdziwe skoki przez przeszkody. I tutaj mają właśnie bluzę hunter albo jumper. Teraz jesteśmy przy ścianie z ochraniaczami i też najwięcej widzę, że jest właśnie marki Lemieux, ale ja ogólnie też bardzo lubię markę Lemieux. Jakby super mi się wszystkie produkty sprawdzają w Polsce, które mam z tej marki, także widać, że oni też ją bardzo lubią, ale też jest ten Back on Track, który był w tamtym sklepie i z tej marki miałam właśnie ten ocieplacz na grzbiet dla konia i ja kupiłam go też z zagranicznej strony, bo w Polsce tej Back on Track nie widziałam tej marki, żeby, no czyli z zagranicznej strony, z Horzy. Ej, ale ładne, różowe z Lemieux, takie ochraniacze, Lemieux, Lemieux, Lemieux. No praktycznie wszystko, słuchajcie, jest tutaj Lemieux. W ogóle zauważyłam, że mają eskadrona, patrzcie, tam nie było eskadrona, ale jest jeden czafrak tutaj z eskadrona za $144. Porównywalnie, kaloszki z eskadrona mamy i w sumie to tyle, co na razie zauważyłam z eskadrona.
dereczki, cała ściana dereczek, z drugiej strony też są te derki z Horsewara. Horseware jest również popularny w Polsce, ale też widziałam, że tutaj jest Bukas. O, oczywiście mój ukochany Bukas, z którego mam bardzo dużo rzeczy i też z nim współpracuję, więc fajnie widzieć, że jest też w Ameryce. Tą derkę mam dla Dilusi, tą samą z Bukasa, także Bukas, widzę Was w Ameryce. W ogóle, słuchajcie, super rzecz, którą tutaj można kupić, przedłużenia do końskiego ogona, bo Hunter to jest taka dyscyplina, gdzie jest oceniane, z tego co wiem, też wygląd konia i takie ogólne wrażenie. I jak koń ma lichy ogon, albo no nie wiem, wygryziony, albo wytarty, to żeby miał ładny, długi ogon i się ładnie prezentował, przyczepiają mu się sztuczne ogony. I to jest ogon z naturalnego włosia konia i można doczepić to do ogona właśnie swojego konia. No takiego czegoś w Polsce to raczej nie znajdziecie. I patrzcie, tutaj też mamy kolejną ścianę derek. Ogólnie, czemu tu jest tyle derek? Mi się wydaje, że dlatego, że tutaj przez 3/4 roku jest naprawdę zimno, jeśli chodzi o Kanadę. W Calgary jest naprawdę zimno, jest wieczna zima i zimność, dlatego jest tyle po prostu derek. Pełno derek, z Bukasa oczywiście, więc widzicie, cała ściana tu jest derek. Dział z kantarkami, zobaczymy przegląd marek, w ogóle kantarki piękne. Tutaj jest pełno, całe te do góry jest pełno skórzanych kantarków, ja kocham skórzane kantary. Marki takie jak Star. Star, jeśli to jest ten sam Star, to znamy go w Polsce, jeśli to jest ten sam. Supra, tego nie kojarzę. Equestrian, o BR. Z BR jest bardzo dużo rzeczy w Polsce. To jest wszystko BR. Horseware, Lemię, o proszę bardzo, Horseware, Lemię, Horseware, ej taki anatomiczny kantar skórzany. Patrzcie ile wiader też tutaj, pełno wiader do wyboru. Schodki, ej takich schodków to ja nie widziałam w Polsce, w sensie u nas nie ma w Rios. Takie, wiecie, że wyglądają jak naprawdę schody, a nie takie składane te, więc spoko. O, to jest super, że w sklepie jeździeckim można kupić takie duże stojaki do kawaletek. Bardzo fajnie. I to są skrzynie na sprzęt, czy na co? Takie ogromne. Że trzymasz to pewnie pod boksem i tutaj trzymasz sobie sprzęt pod boksem. Dobra, otworzyłam dla Was to pudło i to jest jak po prostu wielka skrzynka na szczotki, bo tutaj jest taki, widzicie, co w skrzynkach, co się podnosi, a resztę boksa to jest po prostu pusta skrzynka, nic więcej tam nie ma. Przegląd suplementów, proszę bardzo, jakie możecie zobaczyć suplementy, ale z tych, co tu są, to ja nic chyba nie używałam. Nic nie kojarzę, ale Wy możecie kojarzyć. Następnie tutaj mamy całą ścianę z preparatami i też u nich, jak widać, jest bardzo popularna absorbina, bo w tamtym sklepie też była i jest dużo z absorbiny właśnie produktów. Absorbina, o, Lovet, to zawsze jest w tych, nawet to mam identyczną rzecz, zawsze w kalendarzach adwentowych z Niemiec jest ta marka. Mają Efola, proszę bardzo, i mają też Likita. Ej, ale to jest sól? Ale fajna sól, taka wygląda. No niech to jest chyba kamień mineralny. Jezu, to by się przydało mi w Polsce. Patrzcie, wielki kosz z bandażami. Tego rzeczywiście nie widziałam, a Lili by się to bardzo przydało. W ogóle ten dział jest super i uważam, że powinien być w każdym sklepie jeździeckim w Polsce, czyli apteczka. I normalnie możecie w jeździeckim sklepie kupić sobie strzykawki takie jak w aptece, ale też słuchajcie, co jest fajne, po te podkłady do opatrunków ja muszę jeździć do kliniki, bo jak chciałam je kupić w aptece, to są tylko na zamówienie zazwyczaj i trzeba na nie czekać. I tak jak na szybko potrzebowałam zrobić opatrunek z Rivanola na całą nogę, to musiałam jechać do kliniki, bo taki opatrunek, a tutaj normalnie w jeździeckim sklepie możecie je kupić, bo to są najlepsze podkłady pod opatrunek ever, jeśli chodzi, żeby zrobić, wiecie, z Rivanola czy tak dalej. Są też bandaże kolejne. Ej, a to? Ej, to muszę kupić, nie to. To muszę kupić Animalintex. To jest to, o czym ja myślę, że to fizja mi powiedziała, że to można kupić tylko za granicą i że są tu takie podkłady na ropę w kopycie i że one super wyciągają ropę z kopyta. To jest medyczny but dla konia, ale to w Polsce też są takie buty, że właśnie na ropę albo na coś. No i w sumie tak, bo się opatrunek nie rozwala, nie? Tylko robisz to i zakładasz to. Ale właśnie jeśli to jest to, o czym myślę, to kupię. Tylko muszę przeczytać, czy Anima Lintex to jest, że tylko do kopyt, czy to jest kilka rodzajów do różnych rzeczy, czegoś. Dobra, zaraz to ogarnę. Na razie Wam pokażę, co tu jeszcze można kupić. Patrzcie, jeśli produkt pochodzi z Kanady i jest tutaj tworzony w Kanadzie, no to robią takie plakietki, że kanadyjski produkt, aby zachęcać ludzi do wspierania własnych marek. To też jest bardzo fajne. Z Efola tą w ogóle mam też skrzyneczkę. Co tu jeszcze jest ciekawego?
Tutaj kolejne mamy działy z preparatami. Jak zwykle pełno absorbiny, ale też mamy Cardi Martin, który też uwielbiam. To są takie głównie odżyweczki, gąbeczki do pielęgnacji, a tutaj mamy szczotki. Czy szczotki się czymś różnią? O, to są takie malutkie szczotki delikatne do czyszczenia pyska. Tylko pystki, zgrzebła. No szczotki to raczej, to jest fajne do robienia koreczków. Ale to też można w Polsce kupić. Tutaj do czesania grzywy, a potem tą spinką jakby trzymacie resztę włosów i robicie koreczka z tego, co zostało. Ale to też jest popularne raczej w Polsce. Patrzcie, coś dla fanów Schleicha, nie wiem, czy się Schleich czyta chyba. Cała ściana koników do kupienia, po prostu Schleich, ale to nie tylko. Mamy też wszystkie akcesoria do Schleicha, czyli stajnie i widzicie zabaweczki, całe rancho, super. I tutaj mamy jeszcze oczywiście, są hobby horsey? Nie, myślałam, że hobby horsey, ale hobby horsey, też gdzieś widziałam, tutaj. Hobby horsey, akcesoria do hobby horsów i koniki. Tutaj mamy takie, patrzcie, białe wycięte czapraki razem z podkładką. Mi się wydaje, że to jest właśnie dla tych hunterów, bo oni muszą mieć wycięte czapraki i że to są właśnie specjalnie dla hunterów czapraku podkładki. Tutaj są siodła westernowe i w ogóle patrzcie, fioletowe siodło westernowe. Znaczy ono nie jest piękne? To było niebieskie, takie mini, mega jest. Mamy teraz dział z ogłowiami i jak widzę wszystko jest z Lemieux. Ja ogólnie kocham skórę z tej marki. Nigdy w życiu nie miałam tak miękkiego ogłowia czy napierśnika jak właśnie z tej marki. Od razu jak przyszło było takie mięciutkie, skóra jest mega delikatna, nieobcierająca. Także ja bardzo lubię tą markę, naprawdę bardzo i w Polsce nie jest aż tak bardzo popularna, a chciałabym, żeby była. Dobra, mamy tutaj też opręgi, horseweara, popręgi, ogłowia, z Mondega, nie kojarzę tej marki, nie wiem, czy wy kojarzycie, popręgi i tutaj po dwóch stronach i po tej i po drugiej stronie są czapraki i tutaj mamy takie czapraki jak oczywiście Lemieux. Horsewear to jest Szadra, tego nie kojarzę w ogóle. Druga strona czapraków i mamy drugiego eskadrona. I to są chyba tylko 2 eskadrony, które widziałam na cały sklep, ale ten mi się strasznie podoba, eskadron, mega ładny. Dobra, i zauważyłam nową markę, która też jest znana w Polsce, czyli Kentaur. Jedna ochraniacze, aż wow. O, słuchajcie, a tutaj jest napierśnik, który ja mam, identyczny właśnie z Lemieux i ja go kocham, jest przecudowny, także fajnie. Co jeszcze tutaj, słuchajcie, mamy? Tutaj mamy, proszę bardzo, dział z wędzidłami, tutaj wędzidła, pełno wędzideł. Ej, ja pierdzielę, to jest to wędzidło. Pamiętacie, jak ja jeździłam na takim wędzidle, wszystkie zawody na Dili 4 lata temu jeździłam na takim wędzidle, które pożyczałam od mojej trenerki. I nigdzie w Polsce tego wędzidła nie można dostać. Ona to wędzidło też zamawiała z zagranicy i po prostu super. To było najlepsze wędzidło, ten Boucher, na którym jeździłam na Dili i wszystkie zawody WKKW, nie wiem, jeśli jesteście od tej ery ze mną, to jeździłam właśnie na tym wędzidle. Ja pierdzielę. Ja je chciałam kupić, ale nigdzie nie było można kupić tego wędzidła, a to było najlepsze wędzidło, w jakim jeździłam po prostu na Dili i może je kupię. $270. Nie kupisz. Tutaj oraz tutaj mamy cały dział dla psów. Patrzcie, wszystko dla psów, ubranko, kaczuszki, pełno zabawek, mat, pełno przysmaków, jedzonko, wszystko dla psów, bo w sumie psy też są ważne w życiu jeździeckim. Każdy jeździec, większość jeźdźców ma swojego psa, z którym jeździ na zawody, także proszę bardzo. Czemu ja nie mam psa? Bo nie. Przysmaki dla koni, cukiereczki, nie znam tej marki. Tutaj mamy też z tej strony jeszcze przysmaki dla koni. Ej, z tego miałam kalendarz adwentowy i to jest z Kanady. Ej, patrzcie, co odkryłam. Produkt kanadyjski. To jest Tad Muffins, pamiętacie? Ja to miałam, pierwsze czy drugie vlogmasy miałam z tego takie babeczki, taki kalendarz adwentowy na vlogmasy i właśnie z tego. I to jest produkt kanadyjski, tylko nawet nie byłam świadoma i tego tu jest pełno, patrzcie. Cały dział w tych ciasteczkach, ale fajnie. A za tobą, za Matim, tutaj jest pełno, patrzcie, zabawek do boksu. Pełno, piłki też na paddock, pełno przeróżnych zabawek do boksów. Tutaj są likity, zabawki do likita. A tutaj mam książkę, którą ja mam też w wersji polskiej, tę książkę. Przeczytałaś?
Jeszcze nie. Myślałam, że trzeci sklep jeździecki, który odwiedzimy w Kanadzie, będzie sklepem jeździeckim normalnym, ale nie, słuchajcie, okazało się, że jest to ogromny sklep z rzeczami używanymi i było wszystko, dosłownie wszystko, co można było znaleźć w normalnym sklepie jeździeckim, było tutaj tylko używane. Ogrom siodeł, popręgów, ogłowie, wędzidła, kaloszki, ochraniacze, odzież dla konia, odzież dla jeźdźca, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, bryczesy i do stylu westernowego, i do stylu klasycznego, po prostu było wszystko, czego dusza zapragnęła, tylko że używane i bardzo, bardzo tanie. I chyba w Polsce nie mamy żadnego takiego sklepu, a uważam, że byłoby to genialne, że można kupić coś używanego stacjonarnie w dużo niższych cenach. Uważam, że po prostu super opcja i nie sądziłam, że na taki sklep trafimy. Co tu jest, Mati? Małe buty. Ktoś oddał brudne na outlet.